Siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale, a dzisiaj witam was z takim dodatkowym komentarzem do wczorajszego materiału i też do wczorajszej informacji na temat nowej ciężarówki, która zmierza do Euro Truck Simulator 2, bo zauważyłem pewne komentarze, opinie, a jeszcze również zauważyłem tutaj pewne spekulacje odnośnie tego całego tematu, bo albo ktoś tu nie widzi Scanii, albo ktoś jeszcze tutaj widzi solówkę, a jednak z tej ostatniej informacji można wywnioskować, że to jest ciężarówka Scanii, a tu nie ma żadnej solówki. Jednak wszystko po kolei i na początku, no właśnie zacznę od początku. Pojawił się ten post, gdzie pojawił się też dosyć ważny opis, pojawił się ten oto screen, ale wiele można z tego wszystkiego wyciągnąć po nawet krótkiej analizie. Najważniejsze na tym screenie, co widzimy, to jest właśnie ten oto model ciężarówki, który tutaj leciutko wystaje przed tym tramwajem, a właściwie to tramwaj jeszcze jej w zupełności tam nie zakrył, bo jednak dużą część tej ciężarówki zakrył, ale na szczęście nie całość, choć lepiej jakby tego tramwaju tutaj w ogóle nie było. Jeśli kogoś to interesuje, to miejsce znajduje się w Kolonii, gdzie podpowiedź w sumie mam na tym tramwaju, jest to jedno ze skrzyżowań i tam właśnie został zrobiony ten screen. Najważniejszy jest jednak ten model tej ciężarówki i tutaj jak się przyjrzycie, to widać tutaj ewidentnie, że jest to model Scanii. Widać to po tych takich elementach jak chociażby lusterka, światła, nawet schodki, czy przede wszystkim kształty, jakie prezentuje ta ciężarówka, to jest ewidentnie Scania. I to nie podlega w sumie żadnej dyskusji, bo to po prostu jest Scania. Jeśli ktoś tego nie widzi, to niech sobie odpali jakieś zdjęcia w przeglądarce, na grafice, lub sobie też to odpali w grze i podobnie się ustawi z tym tirem, bo to po prostu widać, że to jest Scania. To nie jest żadne Iveco, to nie jest żaden Ford, ani nic takiego. To po prostu jest Scania i się z tym pogódźcie. Ale mowa tutaj jest o nowej ciężarówce, a przecież Scanie są w grze. Więc jaka to nowa ciężarówka? Otóż taka, że o ile spalinówki są, to przecież nie ma, no na przykład elektryka. A jednak te elektryki, nawet jeśli wyglądają 1 do 1, co spalinówki, to zaliczają się do innego grona ciężarówek, do innej kategorii, bo działają też na innych zasadach, no i według ST Software są traktowane jak nowe. Przykład to chociażby elektryczne Renault. Jeśli ktoś nie wierzy w elektryczną Scanię, to tutaj przypomnę, że ST Software pewien czas temu było z wizytą w Szwecji u Scanii i wybrali się również do fabryki akumulatorów Scanii, co akurat w tym aspekcie i w ogóle w tym czasie bardzo dużo mówi. Ale równie dobrze może być to nic nieznaczący filmik, po prostu zapchaj dziura do tej ich serii na YouTubie, no i w sumie to nic takiego wiele nie mówi. Idąc dalej, mamy też kwestię koloru, bo jednak to też jest dosyć ważna kwestia, takie Renault e-Tech T od początku miało ten swój granatowy kolor, na początku był to jednolity kolor, potem został wzbogacony o te tam wzorki, czy właściwie podpis, że jest to elektryk i tak wygląda do dzisiaj, tak wygląda w grze. Wiele ciężarówek zawsze na początku, na okładkach i w takiej głównej prezentacji zawsze ma ten jeden specjalny kolor, którym zawsze się tak specjalnie identyfikuje, jak wcześniej wspomniane Renault z tym granatowym, czy chociażby najnowszy MAN TGX również ma ten taki swój złoty, żółty kolor, jakiś taki, wiecie o co chodzi. A w przypadku elektrycznej Scanii tutaj też jest takie specjalne malowanie, gdzie większą część ciężarówki zajmuje taki jasno-niebieski kolor i w porównaniu do tego, co można zobaczyć na tych przykładowych modelach z realu, do tego, co widzimy na tym screenie, to widać, że to jest bardzo podobny, a nawet można powiedzieć wręcz identyczny kolor. Ale z drugiej strony nie zawsze te ciężarówki występują w tych specjalnych kolorach, zawsze może być to jakaś inna kwestia, czy coś w tym stylu, więc kolor też może nie jest aż taki kluczowy. Ważniejszy jest jednak opis tego postu, bo oprócz screenu też jest post, który zawiera istotny opis. Ja go wczoraj przytoczyłem, zwłaszcza najważniejsze fragmenty wyróżniłem, ale jeśli ktoś dobrze nie słuchał, to tutaj macie wklejony tekst wraz z tłumaczeniem, jednak całość nie jest aż taka ważna. Najważniejsze są te fragmenty, które mówią o tym, że tą ciężarówkę przede wszystkim wyróżnia szybkie przyspieszenie, cisza, ale dalej również jest mowa o tym, że idealnie sprawdza się w transporcie regionalnym i międzymiastowym. No dosłownie te same opisy, te same plusy, jak były potem przedstawione, były przy elektrycznym Renault. Że też jest cicha, że ma szybkie przyspieszenie, że się nadaje najlepiej na takie regionalne dostawy. I nie tylko w sumie przy Renault. Wszystkie elektryki
się tym właśnie szczycą, czy zawsze się mówi, że one najlepiej się właśnie w tych kwestiach sprawdzają. No bo przecież to elektryczne Renault już chociaż w grze jest ograniczony na pewien dystans, więc pojawia się w szybkich zleceniach, ale na krótsze dystanse. Więc regionalne i międzymiastowe. Jest ciche, no i też ma szybkie przyspieszenie. Dosłownie te elementy najlepiej i najbardziej pasują do elektryka. Bo jak cisza i szybkie przyspieszenie ma się do zwykłej spalinówki. Nawet jeśli mielibyśmy mocniejszy silnik, to na pewno one nie są ciche. A jak już widziałem, jak ktoś wymienia, że tam mają przecież pojawić się jednostki 770 koni mechanicznych, czy tam te dwie po ponad 500, to jak to ma się też do bycia cichym i do regionalnej jazdy. Więc przede wszystkim opis utwierdza, że mowa tu o elektryku. Ale również jest jeden fakt, o którym trzeba pamiętać, a pewnie część osób zapomniała. SCS Software pracuje nad elektryczną skanią i to nie są żadne spekulacje, typowania, nic takiego. To jest czysty fakt. Wystarczy cofnąć się pół roku wstecz do świątecznego streamu SCS Software, na którym zaprezentowali elektryczne ciężarówki. I tam oprócz Renault było też widać fragment DAF-a, początki pracy nad Volvo VNR, ale również przez pewien czas było widać bryłę modelu elektrycznej Scanii. I właśnie tak się prezentuje. Więc to jest po prostu czysty fakt, że oni pracują nad elektryczną skakanką i tego zanegować nie można. Pewnie można by było doszukać się jeszcze paru innych rzeczy, innych dowodów, które utwierdziłyby wprawdzie tą tezę, że po prostu jest tutaj mowa o elektrycznej Scanii, ale te jak dla mnie wystarczają i mogę stwierdzić teraz, że na 99,9%, a nawet te dziewiątki mogą być w okresie, nie ma to wielkiego znaczenia, bo po prostu na prawie 100% mowa tu o elektrycznej Scanii, która za jakiś czas zostanie dodana do gry. Do tego kwestia zapewne tygodni, może miesięcy, aż tu będziemy mieli 100% i pełne potwierdzenie, że ta Scania trafi do gry, kiedy SCS Software w pełni to po prostu potwierdzi. Także mam nadzieję, że ta kwestia została wyjaśniona. Jeśli nadal ktoś nie potrafi do siebie przyjąć tej informacji, nadal w to nie wierzy, no to już jest jego problem. Natomiast pojawia się też druga kwestia, że oprócz tutaj nowej ciężarówki widać w ogóle inny typ zabudowy, że w ogóle to my tu mamy solówkę. Ale tak nie jest, tu nie ma żadnej solówki tak naprawdę, bo ten zestaw, który tutaj widać, trochę, ale widać, tak naprawdę za tym tramwajem, to jest zwykła ciężarówka i naczepa, która jest dostępna w grze. Ale nie jest to zwykła, standardowa naczepa o takiej standardowej długości, tylko jest to krótka naczepa z jedną osią. Ta jednoosiówka po prostu. Ale skąd ja to w ogóle wiem, czemu ja tak twierdzę? Wystarczy popatrzeć na pewne rzeczy, nie tylko na widok za tramwajem, nie tylko to, co widać tam za szybami, ale wystarczy popatrzeć pod tramwajem. I tutaj można zauważyć kółka, no właściwie opony i przy okazji przez to wyobrazić sobie osie. Bo solówka miałaby przednią oś i tylną lub tam kilka tylnych osi, ale one by były z tyłu. Natomiast można tutaj dostrzec i też wyobrazić sobie można, że mamy tutaj przednią oś tej ciężarówki, choć ona została tutaj zakryta przez tramwaj. Pod szarymi podwójnymi drzwiami tramwaju widać tutaj tylną oś tej naczepy. No, co prawda widać dwie opony, ale to dlatego, że ta ciężarówka jest tak ustawiona, że w tej perspektywie widzimy i lewą i prawą oponę. Widać to też po ciężarówce, że jest skręcona, po tych lusterkach, że widzimy po prostu już samo szkło, bo normalnie jakby ta ciężarówka była ustawiona po prostu prostopadle, to byśmy nie widzieli aż tak ustawionych lusterek. Natomiast najważniejsze jest to, co widzimy a zapewne część z Was nie zauważyła, ale pod czerwonymi drzwiami widać kolejny tam właściwie kawałeczek, odrobinę tego widać, parę pikseli, pewien zarys, ale jednak widać oponę tylnej osi ciężarówki. To po prostu widać, jednak trzeba po prostu sobie mocno przybliżyć ten obraz, może czasami poprawić jakościowo, jeśli się da, ale tutaj po prostu widać i w całości można sobie wyobrazić, że mamy tutaj po prostu, jak wspomniałem, zestaw zwykła ciężarówka plus naczepa jednoosiowa. Robiłem tutaj test, próbowałem odzorować tą sytuację już w grze. Nie wyszło może idealnie, wyszło jako tako, ale efekt jest na tyle dobry, że po prostu widać tutaj, jak SCS Software ustawiło tą ciężarówkę, jak to normalnie w praktyce już wyglądało i można po prostu z tego wywnioskować, że po prostu to nie jest żadna solówka, tylko zwykły zestaw, no ale nie ze standardową naczepą, tylko z tą krótką jednoosiówką. Jednak może pojawić się pytanie, przecież jeśli to jest elektryk, a one występują tylko w szybkich zleceniach, to czy tam generują się zestawy z jednoosiówką? Szczerze nie wiem.
Nigdy nie trafiłem lub nie pamiętam, żebym trafił na taki zestaw. Mało też używałem szybkich zleceń. Jeśli ktoś kiedyś trafił, to może napisać w komentarzu. Niemniej nie ma to żadnego znaczenia na ten moment, z tego względu, że SCS Software już kiedyś pokazało elektryka w grze z podłączoną jedną osiówką. I tutaj wystarczy cofnąć się do kwietnia, do postu SCS-u, gdzie potwierdzili dodanie eTech-T do ETS-a. Dokładnie chodzi o ten screen i tutaj jak widzicie jest elektryk Renault, który jedzie sobie wraz z tą jedną osiówką. I tyle mi osobiście wystarcza do stwierdzenia, że to nie jest żadna solówka. Zresztą przypomina mi się historia, też była to zapowiedź związana ze Scanią, gdzie tam też były domysły, że może tandem się pojawi, może solówki się pojawią. No i jak wiecie, nic z tego nie wyszło. Tutaj, jeśli nie zapomniałem, to dokleiłem ten screen. Jeśli ktoś wie, o jaką sytuację chodzi, to pozdrawiam, a jak nie, to znajdziecie tą w sumie archiwalną informację na moim kanale. Natomiast no tyle, trzeba się po prostu pogodzić z tym, że nie ma tu innej ciekawszej ciężarówki. Najwidoczniej jest to elektryk i również nie ma tu żadnej solówki. Jednak są jeszcze inne kwestie, o których niektórzy tu wspominają, m.in. o tych jednostkach, które SCS Software jakiś czas temu potwierdziło, że nad nimi pracują już bardzo długi czas temu, ale z zawartości tego postu można stwierdzić, że tutaj nie ma nic na ich temat. Mowa tu jest o nowej ciężarówce, a nie o nowej zawartości do obecnej ciężarówki. Nijak one się mają przecież do ciszy czy regionalnych transportów. Może dzięki nim faktycznie byłoby szybsze przyspieszenie, ale cała reszta się nie zgadza. Natomiast widziałem tu jeszcze temat o liftingu, o nowszej wersji Scanii, ale nawet jeśli miałaby być to poprawiona wersja, czy jakaś nowsza wersja Scanii, ulepszona może, czy coś w tym stylu, to nie mówilibyśmy tu o nowej ciężarówce i nie wyróżniono by jej też tym opisem, więc ona tym bardziej tu nie pasuje. No fakty na ten moment są takie, że tutaj nie ma żadnej solówki, a to, czy to jest elektryk, czy nie, to jest tak naprawdę kwestia kilku tygodni i coś czuję, że jak rozwiąże się ta kwestia, to będę mógł zatytułować swój materiał z cyklu Elektryczna Scania potwierdzona w grze, czy tam zmierza do ETS-a. Jednak żeby nie było, nie jest to w pełni potwierdzone, ale to ma tak wysokie procenty, że po prostu czymś kompletnie innym musiałoby zaskoczyć SCS Software, czymś, co nie było nawet spotykane chyba w historii tej firmy. Więc mam nadzieję, że pewne kwestie do co niektórych osób tutaj dotarły, a jak nie, to trudno. Natomiast przy okazji życzę wszystkim już udanych wakacji, bo dzisiaj się rozpoczynają i czekamy na kolejne i ciekawe informacje od SCS-u. A jeśli chodzi o ten materiał, to tyle. A więc dzięki za oglądanie, zachęcam do oceny tego filmu, skomentowania go, do udostępnienia. Zapraszam na Twittera, Discorda, na mój drugi kanał. Dziękuję wszystkim wspierającym, jak i również zachęcam do wsparcia kanału i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć.